Online czy tradycyjna? Jaką konferencję zorganizować? Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym webinarze Lively. Ja nazywam się Szymon Pasaj i jestem CEO of Lively. Jest ze mną Jacek Mech. projekt manager. Dwa słowa o nas. Mamy kompletnego hopla na punkcie online'u i z tej pasji powstał team specjalistów do organizacji konferencji online. Temat naszego pierwszego spotkania jest natomiast próbą odpowiedzi na wątpliwości i pytania, jakie dostaliśmy od naszych klientów. Przejdźmy zatem do merytorycznej części naszego spotkania. Żeby uporządkować nasze spotkanie, podzieliliśmy je na 3 części. Rozpoczęcie prac nad konferencją, przygotowanie konferencji i jej realizację. By opowiedzieć o 2 perspektywach, tej tradycyjnej, stacjonarnej i online'owej, umówiliśmy się z Jackiem, że ja będę opowiadał o kolejnych etapach pracy nad konferencją stacjonarną. Ja natomiast opowiem o pracy nad konferencją online. Zaczynamy. Czas na rozpoczęcie prac nad konferencją. Lokalizacja. Według GUS-u w Polsce jest około 2600 hoteli, także wybór nie jest łatwy. Najczęstszym kryterium, według którego szukamy, jest odległość. Czyli założenie, żeby zaproszeni mieli blisko i jeśli zapraszamy konkretną grupę z konkretnego regionu, zadanie jest łatwiejsze. Jeżeli natomiast stoi przed nami zadanie pod tytułem wszystkim ma być blisko, a uczestnicy są z całej Polski, to praktykuje się lokalizację w centralnej Polsce, czyli szeroko rozumiane okolice Warszawy i Łodzi z wszystkim, co pomiędzy. Generalnie idea jest taka, żeby każdy miał w miarę podobną odległość. Legendarne są historie konferencji partnerskich, gdzie spora część partnerów zlokalizowana była w północnej części Polski, a konferencję organizowano w Arłamowie. Podsumowując, lokalizacja zawsze dla kogoś jest ograniczeniem lub wykluczeniem. Nawet jeżeli wybierzemy Warszawę lub Łódź. Ale nie zawsze jest to oczywiste, bo Arłamów też może być atrakcyjny dla osoby z Gdyni, która chciała wybrać się w Bieszczady. Natomiast przy konferencji online'owej teoretycznie nie trzeba wybierać lokalizacji. W praktyce jednak jak najbardziej. Tylko kryteria są inne. Lokalizacja, platforma i wybór jest teoretycznie nieograniczony. W ostatnio opracowywanym raporcie zestawiamy ze sobą ponad 50 różnych platform, na których pracowaliśmy. Tu w jakimś sensie też dostosowujesz platformę do grupy, dla której organizujesz konferencję. Słyszeliśmy, że Szymon się już sporo natrudził w pierwszych etapach. Tutaj taka różnica jest taka, że zawsze mamy do niej tak samo blisko. Nie musimy skalować mapy i patrzeć na geografię. Gdziekolwiek jesteśmy, wystarczy, że mamy dostęp do internetu. Musimy zastanowić się nie tylko nad tym, ile kilometrów będziemy mieli do przejechania, ale co chcemy osiągnąć, jakie środki dobrać, by osiągnąć cele. Zamiast o odległości i wynikających z tego problemach oraz kosztach, od razu myślimy o realizacji celu i rezultatach, jakie ma przynieść konferencja. Standard. Kolejne kryterium przy wyborze hotelu to właśnie standard. Powszechnie przyjęty dla na przykład konferencji biznesowych to standard 4 gwiazdek. W przypadku specyficznego miejsca lub specyficznych oczekiwań grupy możliwe są odstępstwa zarówno w stronę 3, jak i 5. Przy sprawdzaniu standardu wybranego miejsca warto szukać opinii lub decydować się na obsługę agencji. Ważna jest jednak grupa. Ważne są inne aspekty, bo czasem hotel nie może mieć na przykład za dużo gwiazdek, bo zaproszeni goście źle to odbiorą. Albo na przykład organizujemy spotkanie dla zarządu, który nie chce budować wrażenia, że pławi się w luksusie. W przypadku online natomiast ilością gwiazdek może być możliwości platformy, które wykorzystujemy oraz jej bezpieczeństwo. Online pozwala bardziej precyzyjnie dobierać te funkcjonalności, które są nam potrzebne, swobodnie modyfikując daną możliwość.
Szukając, Szymon, tu analogii, może to być takie porównanie, że platforma jest takim 5-gwiazdkowym hotelem w samym sercu Puszczy Kampinoskiej z doskonałym dojazdem samochodem, a nawet transportem publicznym. Wielkość i specyfika. Kolejne kryteria dotyczące właśnie wielkości i specyfiki miejsca, do którego chcemy zabrać naszych uczestników. Załóżmy, że mamy 100-osobową grupę. W takim przypadku pewnie najlepiej byłoby mieć obiekt na 120 osób, przyzwyczajony do obsługi grup konferencyjnych. Tu warto uważać, bo małe hotele są nastawione często na klienta indywidualnego i nie zawsze radzą sobie dobrze przy kliencie grupowym. Z grupą 100-osobową na pewno będzie mało kameralnie w dużych obiektach konferencyjnych, takich jak DoubleTree Hilton na Wawrze w Warszawie, Arłamów, Warszawianka czy hotele gołębiewskie. Ja osobiście pamiętam minę klienta, jak wjechał na teren hotelu Ossa i zobaczył około 30 różnych banerów swojej bezpośredniej konkurencji. Bardzo dobrą praktyką jest sprawdzanie z hotelem, kto równocześnie w nim będzie, czy może to być na przykład uciążliwe wesele lub konkurent z tej samej branży. Platformy online'owe różnią się funkcjonalnościami, natomiast te wiodące posiadają wszystkie podstawowe, użyteczne funkcjonalności. Wybór jest znacznie prostszy niż to, o czym przed chwilą słyszeliście od Szymona. Nie trzeba jeździć, sprawdzać po kolei hoteli, wystarczy, że ściągniemy demo platformy lub poprosimy agencję o rekomendacje na podstawie swoich potrzeb, a w kilkadziesiąt minut jesteśmy w stanie zobaczyć wszystko, co jest potrzebne do organizacji Twojego eventu. Tu też z pewnością nie będą nam przeszkadzać inne grupy czy agencje. Pojemność platform praktycznie nie ma ograniczenia. Dostosowują się one do wielkości grupy, no i też finalnie, jeżeli na konferencję dotrze mniej lub więcej uczestników niż planowaliśmy, nie będzie to żaden problem. Termin. Po wybraniu miejsca tak samo ważny jest termin. Nie powinien to być raczej poniedziałek i piątek. Cała reszta powinna być dostosowana do specyfiki grupy. Warto pamiętać, że szukanie dobrego terminu w czerwcu, wrześniu, październiku powinno rozpoczynać się minimum 6 miesięcy wcześniej, a w przypadku dużych grup nawet rok wcześniej. Trzeba także uwzględniać pewne lokalne okoliczności, takie jak na przykład mecze reprezentacji narodowych w miastach, w których rozgrywa ona swoje mecze, duże wydarzenia kulturalne i muzyczne. Pamiętam, jak w Międzynarodowe Dni Młodzieży odbywające się pod Krakowem nie dało się zorganizować jakiejkolwiek konferencji w całym mieście przez tydzień. W online wybranie terminu jest dużo bardziej komfortowe. Nie mamy problemu z tym, że platforma będzie zajęta lub nie będzie na niej miejsca. Na przykład z samych Teamsów codziennie korzysta 145 milionów użytkowników. Terminu dla siebie można szukać nawet tydzień wcześniej. Mamy kilka takich realizacji za sobą. Na pewno też w online jest większa swoboda względem daty wydarzenia. Jeżeli chodzi o praktykę, to jest podobnie jak przy konferencjach tradycyjnych. W grę wchodzą wszystkie dni tygodnia. Najpopularniejsze są dni oczywiście od poniedziałku do czwartku. W czasie, bo to też ciekawe, że to jest bardzo ważne, od 9 do 12 i od 14 do 17. Także mamy tutaj więcej danych, które mogą nam dostosować konferencję do preferencji uczestników. Podsumowując, jeżeli chodzi o terminy, to jednoznaczny brak ograniczeń. Część druga, przygotowanie konferencji. To już jest czas, kiedy od pomysłów czy oferty przechodzimy do konkretnej roboty. Formalności. Tu w pierwszej rundzie dostajemy przeciwnika, który potrafi całkowicie popsuć zabawę. Mam na myśli hotel i podpisanie z nim umowy. Liczba noclegów, gastronomia, sale konferencyjne, technika, kolacja, ewentualna impreza wieczorna. Tu potrzebne są konkrety, które nie zawsze są znane na etapie podpisywania umowy. Ile dokładnie przyjedzie osób? W jakiej strukturze pokoi mogę, a w jakiej muszę ich położyć, czyli czy wszyscy muszą mieć jedynki. Hotel pozostawia pewne pole manewru, czyli jeżeli zostaną wolne pokoje, można je domówić oraz można też je redukować zgodnie z umową, ale zazwyczaj nie więcej niż 20%.
Zostanie z niewykorzystanymi pokojami z kolei generuje niepotrzebne koszty anulacji. Ta trudna matematyka, którą słyszeliście od Szymona, strategia, ten ból głowy jest zupełnie obcy w online. Online równa się wygoda. Umowa z agencją standardowo pozwala na zmianę liczby uczestników do samego startu wydarzenia i nie wiąże się z dodatkowym stresem czy nadmiernymi kosztami. Komunikacja. Z nią należy ruszyć jak najszybciej. Pierwszy powinien pójść do uczestników mailing Save the Date, tak nakazuje dobry obyczaj, ale też dlatego, że wyjazd z noclegiem, a czasem 2 noclegami, to organizacyjny challenge dla zapracowanych biznesowo i rodzinnie osób. Dobrze by było, gdyby na 4 tygodnie przed konferencją funkcjonowała strona internetowa z wszelkimi informacjami dotyczącymi wydarzenia. Innym przypadkiem jest konferencja, którą chcemy sprzedawać. Wtedy zaczynamy od strony internetowej i czas, jaki mamy na sprzedaż, zależy od specyfiki wydarzenia. Online to skupienie się na komunikacji o treści. Oczywiście też wysyłamy zaproszenia lub save the date od razu, czasami wiele później, tydzień, 2 tygodnie przed startem. Jest strona internetowa do dalszej komunikacji, są mailingi, newslettery, budowanie napięcia i zainteresowania konferencją. Pokazujemy agendę, informacje o prelegentach, punktach specjalnych programu, pokazujemy trailery poszczególnych wystąpień, wykorzystujemy komunikację i content do tego, by zainteresować konferencją lub udziałem. Nie przegadywać nie zawsze niezbędne szczegóły logistyczne. Scenariusz. Pracę nad scenariuszem rozpoczynamy od sprawdzenia, ile mamy sal w hotelu, czyli czy zmieścimy się, czy mamy gdzie wszystko zorganizować. Uwzględniamy przerwy kawowe, lunch, wytrzymałość ludzką i tworzymy draft scenariusza, na bazie którego budujemy finalny scenariusz i agendę konferencji. Tu rekomendujemy zakładanie czasów dla prelegentów takich, jakie oni sami deklarują i po prostu pilnowanie ich na miejscu. Zarówno trwająca za długo, jak i ta kończąca się przed czasem konferencja nie jest dobra. Hotel może nie być gotowy z lunchem, z przerwą kawową. Pamiętamy też, by zostawić uczestnikom czas na przygotowanie się do wieczoru i na przykład czas wolny, który uczestnik będzie miał na odpoczynek lub własną pracę. Tak mi się wydaje, że scenariusz, agenda wydarzenia to najważniejszy dokument, na podstawie którego przygotowuje się cały event online'owy. Bo do niego dopasowujemy szczegółowy kształt narzędzia platformy, liczbę scen, sesje specjalne, na przykład posterowe, strefy specjalne dla partnerów, sponsorów, strefy expo, narzędzia do networkingu, utrzymania uwagi uczestników, ale też to, jak do tej konkretnej grupy dobrać długość poszczególnych prezentacji, czas przerw i całość agendy. Wiemy, że uczestnicy udział w konferencji łączą częściową z dniem swojej pracy i to również powinien taki scenariusz uwzględniać. Kontakt z prelegentami. Tu przy konferencji stacjonarnej komunikacja jest standardowa. Problem stanowią jakiekolwiek próby wcześniej w hotelu. Jeśli udaje się je zorganizować, to wiąże się to z dodatkowymi kosztami za wynajem i obsługę sali. Zazwyczaj finalnie kończy się maks na przeklikaniu przez prelegentów slajdów na chwilę przed startem konferencji. No i widzisz, Szymon, tu analogicznie w online oczywiście mamy standardową komunikację przed plus próby, tylko te próby jakby dla wszystkich są oczywiste. Nie trzeba nikogo do nich przekonywać. Same próby zwykle trwają od kilku do kilkunastu minut. Są bardzo przydatne, no i skutkują tym, że prelegenci z dużo większym spokojem przystępują do samej konferencji. Miesiąc przed. To najczęściej ostatni dzwonek, by zrzucić część świadczeń hotelowych. Ostatni moment, by zrezygnować z pokoi i świadczeń gastronomicznych. Rezygnować, a może jeszcze zgłoszą się chętni. Zrezygnuję, w razie czego mogę dokupić pokoje. Gorzej, jak hotel je sprzeda. Zrezygnować, zaryzykować, uda się, nie uda? To są pytania dotyczące konferencji stacjonarnej. Myśleliśmy sobie, żeby teraz w tym momencie pojawił się taki obrazek tutaj z wypoczywającym na plaży koordynatorem konferencji bądź menadżerem. No bo tak naprawdę zazwyczaj dopiero 4 tygodnie przed startem jest początek takich bardziej intensywnych prac nad konferencją online'ową. Wtedy to dookreślamy podstawowe funkcjonalności platformy, planujemy nagrania, jeżeli event nie jest na żywo, no i rozpoczynamy komunikację z uczestnikami.
ponieważ dopiero od tego momentu mamy szansę, że zainteresowanie naszym wydarzeniem zacznie rosnąć. Część trzecia, realizacja. To jest ten czas, na który wszyscy mniej lub bardziej czekają. Uczestnicy, organizatorzy, agencje. To ten czas, kiedy już 3 dni przed masz wszystko spakowane. Kiedy zjawiasz się w hotelu na wiele godzin przed wszystkimi. Kiedy robisz obchód całego terenu i kiedy pijesz mocną czarną kawę w pustej jeszcze kawiarni hotelowej. Logistyka. Ruszamy. Godzina zakwaterowania i niedojazdy to jest często pierwsze zderzenie. Większość hoteli rozpoczyna dobę hotelową od 14, a zdarzają się nawet obiekty, gdzie jest to 16. I do tej pory nie mogę wydać gościom i prelegentom pokoi, oferując im w zamian szatnię na bagaż, kawiarnię hotelową i ogólnie dostępną toaletę jako miejsca, gdzie mogą się odświeżyć. Przyznam, że nie wszyscy to rozumieją. Osobną kwestią są tak zwane niedojazdy, czyli zmora organizatorów konferencji, bo niedojazd to uczestnik, który miał być, a go nie ma. A co za tym idzie, pokój i wyżywienie, za który trzeba będzie zapłacić. No i teraz wyobraź sobie, Szymon, że goście konferencji online, a również prelegenci są wyspani. Przynajmniej każdy ma ku temu okazję. Myślę, że też każdy z Was to doceni. Nie trzeba zrywać się nad ranem, żeby przyjechać na konferencję. Można spokojnie wyprawić dzieci do szkoły, napić się kawy i kwadrans przed 9 włączyć komputer. Organizatorzy mają również dużo mniej pracy przy montażu i przygotowaniu miejsca do realizacji. Nawet w wypadku studia budowa takiej scenografii trwa zazwyczaj sporo krócej niż w hotelowej sali konferencyjnej. Też przed rozpoczęciem wydarzenia mamy na żywo licznik. Każdy wie, ile czasu pozostało do startu. Widzimy również na bieżąco, ile osób jest zalogowanych, czyli tak naprawdę już rozpoczęło udział w konferencji. Parking. Z parkingiem są 2 problemy. Pierwszy to cena, bo te bezpłatne już prawie nie występują. Drugi to wielkość, bo w obecnych czasach parking jest zazwyczaj za mały. Do dziś pamiętam, jak jeden z przedstawicieli klienta poprosił o pomoc w przyniesieniu laptopa, który zostawił w swoim firmowym samochodzie. I pamiętam to zadanie. 150 białych firmowych Toyot na parkingu hotelu Gołębieski i gdzieś ten jeden laptop. Natomiast w online pełna wygoda. Parking w domu to również oszczędność pieniędzy na paliwo, zwrotów, kilometrówek, czyli tej zmory wszystkich działów księgowych. No i oczywiście dbałość o środowisko. Recepcja. Recepcja to mój żywioł. Na początek zawsze kolejka. Większość zaproszonych przyjeżdża o podobnej porze, co gwarantuje korek. Jak wspomniałem, to często kolejka do informacji, że nie można dostać pokoju. Tu rekomendujemy budowanie lub korzystanie z dodatkowej recepcji konferencyjnej, która może także pełnić funkcję informacyjną. To z kolei gwarancja tego, że ewentualne inne grupy też będą przychodzić do naszej recepcji. To również gwarancja tego, że mimo, że uprzedziliśmy w komunikacji uczestników, że doba hotelowa zaczyna się o 14, to spora ich część będzie tym zaskoczona i na pewno nam o tym powie. Powiedzą to nam również prawdopodobnie zaskoczeni uczestnicy innych konferencji. Rekomendujemy opracowanie odpowiedzi na najczęstsze pytania, czyli doba hotelowa zaczyna się o 14, a pokoje będą wydawane na miarę dostępności. Parking jest płatny przy wymeldowaniu, przechowalnia bagażu jest koło recepcji, toaleta jest naprzeciwko, a hasło do Wi-Fi to Lively 2021. W online recepcja to wizytówka wydarzenia z łatwą i wygodną nawigacją. Wszyscy będą chcieli wejść na konferencję w tym samym czasie, to żaden problem. Nie ma tu kolejek, nie ma stresów i straty czasu. Do tego recepcję na platformie do konferencji można bardzo dobrze przygotować i wyposażyć w przejrzyste informacje, które pozwolą szybko się odnaleźć w poszczególnych zakładkach. A jeśli kogoś interesuje tylko stream, to też nie ma problemu, szybko się tam może przełączyć. I zapomnijcie o wszystkich PCV-kach, wydrukach, wynajętych i często nieznających tematu hostessach, które przecież nie ze swojej winy, ale często nie wypadają naturalnie w takich sytuacjach. Technika. Przy konferencjach tradycyjnych mamy 2 opcje. Wykorzystanie infrastruktury hotelowej, często wysłużonej i co gorsze pozbawionej obsługi, albo obsługa agencji eventowej. Bezpieczniejsze, ale też bardziej kosztowne rozwiązanie. No i tu kolejna dość diametralna różnica, bo przy online wystarczy komputer, nawet czasami telefon z dobrą kamerą i mikrofonem, dostępem do internetu i można przeprowadzać konferencję.
Jeżeli jest ona puszczona z odtworzenia i wszystkie nagrania były robione zdalnie, koszt techniki jest minimalny. Oczywiście wzrasta w miarę poziomu skomplikowania nagrań, jak również przy decyzji o realizacji live. Chociaż i tak na końcu w Excelu są to kwoty dużo niższe niż pełna obsługa sceny lub scen konferencyjnych w hotelu. Dodatkowo właśnie obsługa kolejnej sceny to w online często koszt wyłącznie laptopa i kolejnej osoby technicznej. Natomiast w hotelu to zazwyczaj, wiecie, podwojenie ilości całego sprzętu. Przerwy kawowe i lunch. Jacku, u mnie są, ale panowanie nad nimi jest wyzwaniem. Pilnowanie hotelu, by przerwy były na czas, by jeśli to możliwe czekały na uczestników w sali, a nie przed salą, by były na bieżąco sprzątane i uzupełniane. Sprawdzanie, ile jest grup w hotelu i takie zaplanowanie godziny lunchu, by nie zderzyć się z nimi wszystkimi. Myśląc o lunchu, należy też pamiętać o wegetarianach, weganach i osobach nie mogących jeść glutenu. Generalnie nieraz już widziałem, że w umowie między hotelem a organizatorem najwięcej zajmowało rozpisane w szczegółach menu. Wiem, że chciałeś przy tej kategorii nadrobić trochę punktów, Szymon, ale u mnie też są. Każdy co prawda w swoim domu, natomiast oczywiście możemy zamówić kawę do domów prelegentów. Mamy tu też o wiele wygodniej z perspektywy organizatora, ponieważ na przykład wrzucamy na ekran odpowiednią animację czy planszę. Wszyscy dokładnie wiedzą, gdzie i o której mają być. W hotelowej konferencji możemy oczywiście mówić o przerwach ze sceny, pokazywać na plazmach, na ekranach, ale i tak nie wszyscy usłyszą czy zobaczą, albo tak się zaoferują, że przyjdą spóźnieni 15 minut. Analogicznie, tylko na większą skalę sytuacja jest z lunchem. Niejednokrotnie organizatorzy, robiąc świetną konferencję, dostawali nieprzyjemne komentarze dotyczące jedzenia. A przecież nie da się zapanować nad gustami wszystkich. Online ogranicza nam te problemy. Jeżeli zrobisz tutaj dobrą, merytoryczną konferencję, to zawsze masz sukces. Niewiele rzeczy jest w stanie to przesłonić. Networking. Przez cały czas, każdy z każdym. Acz też pamiętajmy, że jako organizatorzy zawsze chcemy i będziemy chcieć jakoś nad tym panować, mieć wpływ, kiedy to się dzieje, wiedzieć, kto z kim networkinguje. Na przykład pamiętam, że klienci często wolą, kiedy partnerzy networkingują z ich przedstawicielami czy handlowcami, a nie tylko między sobą, a trudno mieć wpływ na to, kto z kim rozmawia we foyer. No tak, masz rację. Natomiast ten wpływ, ja mam wrażenie, jest w online większy i w miarę przyzwyczajenia się do online'u będzie rósł. Dlatego, że tutaj można na sztywno wyznaczyć czas na networking, otwierając lub zamykając na określone godziny taką możliwość w platformie. Tutaj też w odróżnieniu do hotelu, nikt w trakcie wykładu nie ucieknie na spotkanie 1 na 1 do hotelowego baru. Jako organizatorzy możemy też na sztywno tworzyć spotkania kilkuosobowe. Jeżeli zależy nam na konsultacjach w określonym gronie, spotkaniu z prelegentem, sesji Q&A, online pozwala wygodnie to zaplanować. Wydaje mi się też, że networking na konferencjach online jest bardziej sprawiedliwy. W takim sensie, że wiecie, na tradycyjnych konferencjach we foyer brylowali ci uczestnicy, którzy mieli taką umiejętność nawiązywania znajomości na trochę wyższym poziomie. Teraz w online wydaje mi się, że to się wyrównuje, że każdy ma też swoją wirtualną wizytówkę na platformie, można tam dać link do swojego profilu na LinkedInie, no i można się również połączyć, nawet jeżeli nie będzie czasu na porozmawianie w trakcie konferencji. A jeżeli kiedyś zgubiliście jakąś ważną wizytówkę po konferencji, no to wiecie, jakie to ważne i o czym mówię. Kolacja i impreza. To w większości część rozrywkowa i w jakimś sensie networkingowa. Ja osobiście bardzo lubię tą mniej formalną część konferencji. Nie mam wrażenia, żeby ona coś specjalnego wnosiła, ale jest. A jak jest, to znów wiąże się z listą zadań. Menu poruszałem już przy okazji lunchu. Open bar to ilu organizatorów, tylu specjalistów, także w skład nie wchodzę, ale zaznaczam, że ważne jest, kiedy open bar się zaczyna, kiedy kończy i czy wódka jest w stołach. Poza powyższymi warto się też zastanowić, czy muzyka ma pełnić jakąś inną rolę niż tylko być tłem. Jeżeli tak, to czy ma być na żywo, czy grać
na DJ. W sprawie muzyki bywa jeszcze trudniej niż z open barem, bo trudno trafić we wszystkie gusta. Ja osobiście rekomenduję przed rozpoczęciem wieczoru ustalić godzinę zakończenia imprezy, a jeżeli mamy tu jakieś wątpliwości, to przynajmniej na początku ustalmy koszty przedłużenia open baru. Tak, tutaj możemy powrócić trochę do tego, o czym rozmawialiśmy przy lunchu i przerwach, tylko z jakimś jeszcze większym natężeniem, ponieważ oczekiwania do kolacji imprezy bywają wybujałe, nieadekwatne, czasami wręcz bezczelne. W online nie musimy rezygnować od wspólnych wieczorów. Oczywiście będą miały one zawsze inny charakter, inny klimat niż w konferencjach hotelowych. Natomiast wspólne przeżywanie na kamerkach warsztatów, nie wiem, na przykład zregulowania oddechu, czy gra, konkurs typu Jaka to melodia, albo występ naprawdę dobrego stand-upera, który dobierze content pod klienta, też będzie długo wspominany. A jeżeli ktoś chce sobie umilić ten czas alkoholem, może sobie się w niego sam zaopatrzyć. Czasami też możemy oczywiście wysłać go w paczce. Wspólny unboxing, wspólny online'owy toast, czemu nie? Wykwaterowanie. Standardowo doba hotelowa kończy się między 10 a 12, a to oznacza, że do gry znów wkracza szatnia, która ma przechowywać rzeczy do końca konferencji, a to oznacza opóźnienia uczestników rozbieganych między śniadaniem, szatnią, autem, a rozpoczęciem konferencji. Osobnym tematem są minibarki, które potrafią stanowić temat jeszcze na wiele dni po zakończeniu konferencji. Nasza rekomendacja, jeżeli to jest możliwe, ustalić z hotelem, że minibarki są zamknięte. No cóż, Szymon, w online po prostu zamykamy okno przeglądarki. Branding. Uzależniony od potrzeb i możliwości. Konferencje stacjonarne to nieograniczone zastępy pylonów, roll-upów, banerów, flag, ścianek, dmuchanych bram i innych elementów gotowych wzbogacić teren hotelu na zewnątrz i wewnątrz. Do tego dochodzą często monitory dostępne w hotelu, na których możemy wyświetlać grafiki związane z konferencją. Natomiast w online branding jest w pełni multimedialny. Może być umiejscowiony między prelekcjami, w przerwach, w specjalnych strefach. Wszystko ekologiczne. Nieograniczona możliwość personalizacji i duplikacji materiałów. No i co bardzo ważne, przygotowanie ich to nie wieczny stres, czy zdążą się wydrukować, tylko rozmowa o tym, co najważniejsze. O ich treści, designie, no i funkcjonalności. Ankiety w trakcie wydarzenia. Zdarzało nam się rozdawać takie papierowe do wypełnienia długopisem, ale to po pandemii raczej nie wróci. W praktyce ankietujemy w trakcie eventu za pomocą aplikacji konferencyjnej. Moim zdaniem właśnie ankiety to taki przyczajony tygrys, ukryty smok i zapewne najbliższy trend w konferencjach. Ankietowanie, sprawdzanie reakcji, zbieranie opinii nigdy jeszcze nie było takie proste i przy tym tak dokładne. W online dobrze zrobiona ścieżka zbierania tych informacji nie jest przykrym obowiązkiem, ale może być zabawą, może być rozrywką, sposobem docenienia też uczestników. Mentimeter, który już jest dobrze znany wielu uczestnikom konferencji, to tylko niewinny wstęp do wieloopcjonalnych aplikacji, które już zaczynają pojawiać się na rynku. Ekologia. Pamiętam, że jeszcze przed pandemią próbowaliśmy wśród klientów promować proekologiczne podejście do eventów, ale nawet najbardziej ekologiczny event nie ma startu do online'u. No pełna zgoda. Brak transportów, brak wydruków, brak śmieci. Pod względem ekologii i znaczenia dla klimatu eventy online biją na głowę tradycyjne. A co istotne, można już coraz dokładniej wyliczyć wartość oszczędności dla środowiska, którą generujemy wybierając właśnie online. Utrzymanie uwagi. W tym temacie miałem kilka razy prelegentów, którzy prowadzili prelekcje podniesionym głosem. Ale poważnie to znów zależy od prelegentów. Ci, którzy przyłożą się do treści, będą przygotowani, to będą umieli utrzymać tą uwagę. Materiały filmowe, ciekawie dobrane dane, porównania, infografiki, to są rzeczy, które umiejętnie podane po prostu się bronią. Nie ukrywam, że często się zdarza, że prelegenci przekazują nam prezentację w ostatniej chwili i po rozpoczęciu widać, że albo przygotowywali ją przed chwilą, albo 3 lata temu. Utrzymanie uwagi uczestników przy konferencji online'owych robimy na kilka sposobów. Przede wszystkim czatem, a dobrze moderowany czat może prawie ukraść konferencję.
poprzez ankiety, o których wspominałem wcześniej, badania opinii publicznej na żywo, ale również dzięki specjalnym gościom oraz ciągłej i swobodnej komunikacji z uczestnikami za pomocą informacji wyświetlanych na ekranie i docierających do nich za pomocą puszy, które zazwyczaj przygotowujemy na każdą okoliczność i na cały czas trwania wydarzenia. Podsumowując, jeżeli Twoja konferencja ma głównie przekazywać wiedzę i umiejętności, jeżeli może integracja dla Ciebie jest trochę mniej ważna, nie ma lepszego rozwiązania niż online. Dlatego, że mamy większy zasięg, dokładniejsze dane i statystyki. Online daje sporą oszczędność czasu, wygodę i ekologię. Jeżeli element integracji networkingu face-to-face jest dla Ciebie ważny, to połączmy siły i zróbmy konferencję hybrydową. Dzięki temu uzyskamy większy zasięg, mniejsze koszty hotelowe, więcej informacji o uczestnikach i wygodę. Dziękujemy. Zakończyliśmy pierwszą część naszego webinaru. Przed nami sesja Q&A. Przyszło do nas poprzez ankietę, którą również wypuściliśmy w mediach społecznościowych, kilka pytań. Wybraliśmy 4 z nich, no i za chwilkę z Szymonem na nie odpowiemy. Pierwsze pytanie, które do nas spłynęło, to jak zrobić integrację taką śmieszną? Lepiej online czy wersja w hotelu, Szymon? To zależy od grupy, o jakiej mówimy, jak ona jest liczna, jaka jest jej specyfika. Potrzebowalibyśmy więcej trochę informacji. Nam oczywiście, przynajmniej mi, bo też mamy takie doświadczenia, wydaje się, że można się wspólnie pośmiać w online. Odpowiednio planując zaproszonych gości specjalnych, tu Jacek już podał przykład choćby stand-upera, który przygotuje odpowiednio program, ale też chyba dostosowując ten program do tego, jak różna jest grupa, bo wiemy z doświadczenia, że online nie mający tych ograniczeń, które w hotelu są kolejnymi wolnymi lub zajętymi salami czy przestrzeniami, pozwala przygotować trochę dla każdego coś ciekawego, czy dla każdego coś, no w tym wypadku śmiesznego, co będzie się trochę różnić i jakby tą ofertę wzbogacić. Ja bym dodał do tego może 2 rzeczy. Pierwsze to ważne jest, skąd są goście i czy tak naprawdę tym integracją na żywo nie wykluczamy jakiejś części pracowników albo osób, które po prostu nie mogą nigdzie dojechać. Wtedy ta online'owa spotyka się, myślę, z dużo większym takim docenieniem. Druga rzecz to przy tej zabawności czy śmieszności, to oczywiście dobrze jest znać swoją grupę docelową, swoich gości. W online można się rzeczywiście pośmiać tak samo jak na żywo, no ale tutaj już to trochę zależy od tego, co wybierzemy, czy trafimy w gusta, czy nie. No i oczywiście, czy mamy taką bardziej odważną publiczność do tego, żeby też pokazać to, że się dobrze bawią, bo wiemy, że z tym też bywa różnie. Kolejne pytanie, jakie dostaliśmy przed naszym webinarem, to czy przy konferencji dla małej ilości osób, na przykład 30, to lepiej hotel czy online? Wydaje mi się, że dalej ja bym przynajmniej skłaniał się ku online, no, dlatego że no, cały czas te formalności z hotelem, czy to jest impreza dla 30 osób, czy dla 300, no, trzeba załatwić. Oczywiście mniej tam będzie jakichś przeszkód czy problemów związanych z uczestnikami, z niedojazdami, mniejsze ryzyko finansowe, no ale też o pewne rzeczy trzeba zadbać, pewne rzeczy trzeba zarezerwować i tak naprawdę te kilka rzeczy, te kilka przewag, które pokazaliśmy w online, tutaj też są. Oczywiście na mniejszą skalę, no ale jak rozumiem, jeżeli tego czasu macie i tak zawsze za mało, no to warto przyoszczędzić też przy organizacji tego typu konferencji, nawet dla mniejszej ilości osób. Jeżeli miałbym być obiektywny, a też może
to nie było do końca widoczne, ale staraliśmy się dzisiaj być z Wami wobec tego tematu obiektywni na miarę naszych możliwości. To jeżeli ta 30-osobowa grupa nie spotykała się od bardzo dawna z oczywistych względów, to wydaje mi się, że mógłby być to teraz dobry czas na to, żeby spotkać się na żywo w jakimś właśnie hotelu. Nie ukrywam, że mieliśmy podobne zapytania i w czerwcu nie było łatwo, w sensie to jest to, co wspominałem, że hotele są obłożone, później zacznie się sezon indywidualny, wakacyjny, no to już tych spotkań się nie robi, ale hotele i tak będą zajęte przez grupy, przez gości indywidualnych. Także też jak będziemy wiedzieć więcej o tej grupie, to chętnie doradzimy w szczegółach. Kolejne pytanie o ekologię. Czy to naprawdę taka różnica, Szymon? No to już w trakcie przechodzenia przez kolejne elementy pracy nad konferencją, tego się nie da porównać nawet. To są różnice, których nie nadrobimy. My pracujemy teraz nad takim kalkulatorem śladu węglowego wydarzeń i eventów, który bardzo precyzyjnie będzie pokazywał na liczbach bardzo konkretnych, że to są dwa różne światy. Także jeżeli myślicie i to jest dla Was ważne, jeśli myślicie o ekologii, to myślcie o online. Coś dla Ciebie, Jacku. Kolejne, chyba ostatnie pytanie, jakie dostaliśmy. Statystyki. Jak to zrobić w hybrydzie? W takim razie, bo online daje większe możliwości, ale jak to porównać? Najłatwiej tak naprawdę za pomocą oczywiście aplikacji. Natomiast to, jak się uda to współgrać między osobami, które będą na miejscu konferencji, a tymi, które będą przed komputerami, w dużej mierze zależy od scenariusza, od prowadzącego, jeśli jest, od tego, jak będziemy układać tą komunikację z uczestnikami już w trakcie wydarzenia. Jeżeli skupimy uwagę i jakby zorientujemy ich na to, co się dzieje również w aplikacji, jeżeli te pusze, te wiadomości o tym, co można teraz zrobić, będą w dobrych momentach wysyłane. No jeżeli rzeczywiście na scenie będzie na to kładzony nacisk, to myślę, że jesteśmy w stanie zebrać te dane, te statystyki równomiernie od tych uczestników online i tych, którzy siedzą na scenie, na przykład w fotelu. To pytanie już wcześniej sprowokowało nas do jakichś planów, o których za chwilę. Tym webinarem próbowaliśmy porównać i zestawić ze sobą pracę nad konferencją tradycyjną i konferencją online'ową. Efektem jego będzie więcej materiałów, z którymi się będziemy dzielić, ale też zainspirowało nas to do tego, żeby tak naprawdę popatrzeć na wszystkie trzy możliwości, czyli właśnie o tą hybrydę, na tą hybrydę, o którą nas pytacie również. Zestawić konferencję tradycyjną, online'ową i hybrydową i porównać ją trochę tak, jak zrobiliśmy to dzisiaj, czyli porównać pracę nad nimi, ale porównać też te twarde rzeczy, które wiemy, że Was interesują, czyli po prostu koszty. I taki materiał przygotujemy dla Was. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia.